Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy opuszczone osiedle niemieckich milionerów. Niedoszłe osiedle, ponieważ zostało zatrzymane przez pandemię. Plany były szeroko zakrojone, no ale życie je zweryfikowało. Dlatego musimy wejść i pokazać wam, jak wygląda od środka. Dzisiejszy odcinek kręcimy w nocy, więc będzie klimacik. Zaczynamy. Powiem wam, że szkoda, że przyjechaliśmy wieczorem, w sensie nie zdążyliśmy za dnia, bo moglibyśmy ładne ujęcie z drona zrobić. Ale mimo wszystko, że to jest poupuszczane, to widać, że to takie trochę ekskluzywne te osiedla miały być. Wiesz, druga sprawa, że właśnie dlatego, że ono ma takie płaskie dachy, to miały być drzewa do góry, co nie? Takie turboekologiczne, wiecie, tak. Nowoczesne osiedla. XXI wieku. Tak, zeroemisyjne i tak dalej, ale o tym pogadamy w środku. Ty, a tam się coś nie świeci? To z tamtej strony, no. Gaś. Ja mam na tym, na podczerwieni. Ty, bez kitu. Tam. Ej, wiecie, to jest kurde opuszczone, to nie? Może jakieś tutaj robią balangi, imprezy? Znaczy to mieli robić, może ochraniać jest w ogóle. My przyjechaliśmy na Urbexa. Ale no to nie wygląda, jakby ktoś tam siedział z ochrony, bo to jest całe porozpierdzielane. No może... Słuchajcie, zrobimy tak, wejdziemy na podczerwieni, bo wtedy my widzimy, a oni nie widzą. No to dawaj, tylko po cichu. Że to jakieś ludzie właśnie sobie melasz. No to zobaczmy. Wiesz, żeby nie było jakiejś płyny, co nie? Ej, to może ja sam wejdę, żeby nie było słychać śladów. No to dawaj. No ja co, będę krzyczał, dobra? Ale rozdzielamy się jakoś na przykład, że... Najpierw opadajmy, a potem się rozdzielimy. No to nie ma co stać. O kurde, w ogóle ktoś tu powiesił taką szubienicę na wejściu, widzicie? Za tą ścianą możliwe, że ochroniarz ma jakąś kanciapę, bo tam jest jasno. Hej! Bez przypału, chodźcie! Czyli to śnieg po prostu się tak odbijał? Nie wiem, jak wam to pokazać, bo... O dobra, złapała ostrość. Tu po prostu nie ma dachu, co nie? Aha. I odbija się śnieg i to z daleka... Wiecie, jak jest tak mega ciemno jak teraz i odbija się tutaj śnieg, to po prostu tu był taki jeden palnik, co nie? Ale zobacz, że tak zarówno tu, jak i gdzieś tam było to samo, więc tam też musi świecić. Napięcie na początku... jaki jestem prześwietlony, halo. Napięcie na początku filmu jak u Hitchcocka. I powiem wam, że bez kitu to z daleka wyglądało tak, jakby tam się świeciła jakaś lampa w środku. Ale okej, ogarnięte, jesteśmy bezpieczni, eksplorujemy. Chodźmy na nocną eksplorację apartamentu dla milionerów. Mam dziwne hobby, chodzę po opuszczonych piwnicach w niemieckim apartamentowcu, który nie wiedzieć czemu miał tutaj wspólne łazienki w piwnicach. Może tutaj gdzieś był albo basen, albo jakaś sauna. No, pasowałoby do czegoś takiego, jakiejś wspólnej strefy, bo zobaczcie, bardzo dużo takich jest łaźni, a takich nowoczesnych apartamentowcach bym wcale się nie zdziwił, jakby coś takiego było. Wiecie, baseny, sauny, tego typu rzeczy. Przechodzę przez jakieś drzwi, to w ogóle trochę wygląda jak jakaś szkoła, słuchajcie, tak jakby tu było wejście do sal lekcyjnych na wyższe piętra. Bo na początku jakby to nie było od razu z zamierzeniem, że tutaj mają być jakieś apartamenty. Dopiero z czasem wykupił to deweloper i wpadł na pomysł, że zrobi tutaj apartamenty. Zresztą u góry miały być zrobione ogrody. I jak teraz tak się na to przyjrzeć, to zauważcie jedną rzecz, że trochę to wygląda bez kitu jak szkoła. O, wyjście na daszek to jest. I to jest pewnie jeden z tych dachów, który miał być taki ultra ekologiczny i na którym miały rosnąć jakieś kwiatki. Tutaj widać ten dach. My byliśmy tam na dole. Nie wiem, jakbym kogoś słyszał. A nie, to motory jakieś. Dobra, trzeba być tutaj cicho.
bo też nie wiadomo nigdy, kiedy ktoś zadzwoni po policję. Tutaj chyba były toalety w takim razie. No, tutaj musiały być jakieś toalety. Nie wiem, może to były takie domki kolonijne w ogóle, bo jesteśmy gdzieś w górach, więc może tutaj po prostu dzieciaki przyjeżdżały kiedyś na kolonie. Tylko że musimy w takim razie znaleźć jeszcze pokoje, w których mogli mieszkać, bo na razie dochodzę do jakiejś dużej, drugiej sali. Coś na zasadzie jakiejś sali bankietowej, gimnastycznej. I tutaj jest pójście, wyjście na taras. W ogóle też fajne te okna kiedyś przesuwane. Wszystko pobite oczywiście. I wychodzimy na ten taras. I tutaj jest od razu, jak zobaczycie, dach. Jak trafiłem do tych piwnic, myślałem, że piwnice są najciekawsze i jakieś więcej ciekawych rzeczy natrafię. A trafiłem w sumie ślepy zaułek, więc muszę się po prostu cofnąć. To wygląda jak jakieś miejsce na ognisko. I rzeczywiście ten komin wychodzi tam na górę. No trochę wygląda to jak jakieś ognisko. Może jakieś takie, wiecie, było tutaj zamknięte, żeby dzieciaki się nie poparzyły i po prostu, nie wiem, szyba była czy coś, ciężko mi powiedzieć. W ogóle też dostaliśmy informację, że kiedyś to podobno był sierociniec. Jakby ciężko jest nam stwierdzić, bo jest bardzo mało informacji o tym miejscu w sieci. No teraz, o, widzę, że wata leży. W sumie to wełna. Patrzcie się, chodzili tędy ludzie. Nie wiem kiedy, ale jeszcze widać ślady, więc nie tak dawno temu. Będę szedł ich śladami. Tak będzie łatwiej. Bo mam pewność, że przynajmniej się to nie zawali. A tutaj jakiś pies, kot. Na tym. Tu są ślady. Taka, można powiedzieć, lekko wydmuszka. Ze względu na to, że no, było przygotowane do rozbiórki, przez wiele lat opuszczone. Szukam też jakby potwierdzeń mojej teorii, że mogła to być jakaś placówka dla dzieci. Bo na chwilę obecną to nie wygląda jak szkoła. Znaczy się akurat te, mówię, pomieszczenia nie wyglądają jak jakieś sale lekcyjne. Jest toaleta. Tutaj też już niewiele zostało, ale widać, że była wykończona, czyli jakby to funkcjonowało. Układ i jakby architektura może wskazywać na jakąś placówkę dla dzieci, natomiast ta część, w której jestem ja obecnie, kompletnie tego nie potwierdza, bo to nie wygląda jak sale lekcyjne. Tak sobie przez chwilę pomyślałem, że może jest to coś na zasadzie uzdrowiska, ponieważ ta miejscowość, gdzie jesteśmy, jak jechaliśmy, to widziałem, że jest bardzo dużo różnych takich placówek medycznych, że tak powiem. Właśnie jakiś uzdrowisk, jak na przykład Stocel pod Warszawą w Konstancinie. I może to było coś takiego, może to były jakieś sale chorych. Musimy jeszcze więcej zeksplorować, żeby ogarnąć, jakie było jakby początkowe przeznaczenie tego obiektu. Kolejny korytarzyk, kolejne drzwi. No zobaczmy, byłem już w piwnicy. Zobaczmy, jak wygląda pięterko. Strefa wywalonej ściany, czyli cokolwiek to miało skrywać swoje tajemnice, to spokojnie jestem w stanie je odkryć. I w ogóle jestem na dachu. Nie wiem w jaki sposób. O, tu zerwana podłoga. I rzeczywiście kojarzę taką wizję artystyczną. Czyli może ten deweloper, który miał to przerabiać, miał wszędzie tutaj drzewa, więc to też się zazębia z tym, że tu było uzdrowisko. Zobaczcie, tutaj są drzewa na zewnątrz. Może z tej strony będzie lepiej widać. Ciężko to uwierzyć, te drzewa i tak dalej, to jest pierwsze piętro. I na pierwszym piętrze rzeczywiście są posadzone drzewka i tak dalej. Oczywiście nikt o nie nie dba, bo wyrosły same. Tu jest następne pięterko. A ja wszedłem na piętro numer 1. Kurde, ciekawy pomysł na budowę. O, tu będzie to lepiej widać. Zobaczcie, tutaj jest dach. A tu jest normalnie las. Dach, las, dach, las. Beka. Dobra.
udało się. O, a tutaj mam już Kubę chyba. Co? Jak ty tam wlazłeś? Ja to przechodzę przez cały dach stamtąd idę. Z samego końca. A jak jest wyjście na dach? No tutaj jeszcze nie wiem, tutaj masz jakieś chyba. O. I parkiecik. A, ty przez okno przeszedłeś, okej. Ej, dziwna akcja. To trochę wygląda jak taka, na początku myślałem, że to może być szkoła. Potem pomyślałem, że to jest jakiś ośrodek. I chyba jest to jakiś ośrodek, bo jak zobaczysz na przykład, to tutaj była toaleta. Tak. Tu była ściana, która dzieliła te dwa pokoje na pół. Ten jeden duży pokój na pół. Powiem ci, że tam miałem parę takich jakby sal gimnastycznych, więc możliwe, że tamta część była rekreacyjna, tylko wiesz co mi brakuje jeszcze? Bo tutaj gdzie chodzimy, nie wydaje mi się, żeby mieszkali ludzie. Musimy znaleźć miejsce, gdzie były ich pokoje, domki, a to wszystko było na zasadzie stołówek, Ale nie, toalet. one są tam dalej, bo ja znalazłem. Byłeś w tych domkach, czy? Znaczy domkach, no nie domkach, tylko takich pokojach. No. No to są. No to właśnie, to w takim razie no to był jakiś ośrodek wczasowy, czy synatorium, czy coś takiego. No tak, coś takiego. A, co tam się tak świeci? To Łukasz. Łukasz pewnie. Idziemy do niego? Bo ja byłem przy nim. Łuki, dwie muki. O. No co tam? W którym jesteś miejscu, bo zmierzamy do ciebie? A słyszycie mnie? No na radiu tak. Ja chyba słyszałem wasz głos, jakby po lewej stronie to jest takie graffiti z diabłem, coś takiego. Graffiti z diabłem? Nie wiem. Ale na wprost tam powinien. Ty, nie wiem, my szukamy cię. Światło widzę wasze. Ja właśnie tak rozkminiałem, że takie koła robimy, że zaraz widzimy trzeci raz to, co któryś z nas wcześniej pozwiedzał, nie? No bo to jest trochę jak labirynt ten No budynek. ja się pogubiłem dwa No ja razy. byłem koło ciebie, wszedłem na dach, wyszedłem koło Kuby po drugiej stronie. No ja byłem obok ciebie, zszedłem do piwnicy, a z piwnicy znalazłem się na dachu na drugim piętrze. Wiecie co musimy jeszcze tu znaleźć? Wellness and Spa. Musi być jakiś basen przy czym. To na dole musi być. No, tak. Gdzieś na dole. No. O! To są jakiś rozkład autobusów jakiś. Może jakieś daty, może coś będzie jeszcze. Może to rzeczywiście jakaś rehabilitacja, cokolwiek było. Szpital, zdrowisko, dom starców. O, no może To być. starców mógł być, bo jest winda na pierwsze piętra, w normalnym bloku no każdy wejdzie na pierwsze piętro. Czyli miałeś tu windę. A nie widzieliście windy? Ja nie miałem windy. Ja też nie. A, no to ja widziałem windę. Dwa razy. To nie jest rozkład jazdy. A nie, to jest rozkład Rozkład jazdy. jazdy, tak. tylko nie ma daty Ale żadnej. to są chyba pociągi. Norymberg. Na Norymbergi możesz sobie pojechać. Ban 28. Ale nie ma daty, nie ma daty. Drink da. Jak drink, to nie? To pewnie o to chodzi, że pić czy coś. Tak. Dobra, szukamy tego basenu? Szukamy. To jest taki labirynt, że mam też wrażenie, że albo byłeś kiedyś 3 razy, albo jesteś za pierwszym razem. Trzeba zobaczyć, gdzie my jesteśmy teraz. Tak. To ten basen. Jakbyśmy poszli tam dalej w prawo, to będzie basen. Tak? No, tam musi być. Da się tam jakoś pójść? No nie. To może... Musimy tam w prawo pójść. Tu można iść w prawo. No to chodźmy tam. Tu, no. I... Co to będzie? Nie, to nie jest. To jest... No, już pleśń. Tak, tu widać, ale płyty się podklejają. Może na dobrej drodze jesteśmy. Tu przebieralnie. Przebieranie, miejsca na mydełka. Tak. Deski. Pisuarki, no. Jest i kibelek na was. Chains Love Zurli. Niemcy mają to do siebie, że wszystko zawsze wymarzą, co? Oni to chyba mają coś takiego, że no nic więcej nie ma. Że jak jedziesz na Urbex, to musisz mieć obowiązkowo spray. Tak. Nie, tam było to zejście na dół. Chodźmy w podziemia. A tu jest... O! To znaleźć to basen. Sztos! I w ogóle jak szukałem tego basenu, to myślałem, że to jest willa, że specjalnie basen dla bogaczy, ale bez kitu to był ośrodek jakiś rehabilitacyjny.
jeszcze wszystkie góry, które doprowadzały tutaj. I jeszcze wyjście, jakby ktoś nie domagał, że może normalnie do basenu po schodach wejść. To kolejne jest, że to może być dla starych ludzi. No. Normalnie basen czegoś takiego nie ma. Zobacz, jakie jest płytki. Najgorszym miejscu się nie będzie krył. Nie ma. Łukasz? Sięga mi dotąd w najgłębszym miejscu. 1,5 metra. No. Co? Z 1,5 metra, 1,50 m jakoś. Ja bym tak obstawiał 1,5 metra do 150 cm. Idziemy jeszcze zobaczyć to zejście na piwnicę, ty mówiłeś? Tu jest ta instalacja, filtry od basenu. W ogóle zobaczcie, że to jest plastikowe. Ej, to mógł być chlor. Chlor? No, żeby puszczać tutaj właśnie i dawać do basenu, nie? Schwimmerbad. Tu jaka nówka jest. Wiesz co to jest? To jest chyba wielki filtr taki. No. Tak mi się kojarzy, no. I zobaczcie, tutaj jest wyjście w ogóle stąd. Gdzie? No tu, normalnie wyjście masz. I zobaczcie, to jest kącik też tego. Greja z 50 twarzy, że tam mógł sobie podpinać też ładnie. W ogóle jakiś zawór. Może spuścimy wodę. Zobaczcie tutaj, to co jest po środku, to jest właśnie ten basen. No. Bez kitu. To jeszcze działa to. Zrobimy basen za chwilę. Powiem wam, że... Nad nami jest basen, tak? Nie, po mojej lewej stronie. A, ta dziura. Tak, tu jest nadizolacja. To jest basen. Jakiś ten basen tu się wydaje mniejszy niż W ogóle ogólnie. dziwny jest, dziwnie zbudowany. Może to nie był basen. Może tu gotowali ludzi żywcem. Musimy stąd wyjść. I jesteśmy na parterze. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym apartamentowcu milionerów. Niedoszłym apartamentowcu nie milionerów, ponieważ jak rozkminiliśmy, kiedyś był tutaj ośrodek, na pandemia powstrzymała plany. Ale trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało w przyszłości. Rzeczywiście, że powstał tutaj bardzo piękny budynek. Dziękujemy za dzisiaj, dziękujemy naszym patronom, bo to właśnie dzięki nim możemy zwiedzać takie miejsca. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!